Zarazy i epidemie nawiedzały ludzkość od niepamiętnych czasów. Również obecnie zmagamy się z tym problemem i tak jak nasi przodkowie odczuwamy dokładnie te same emocje. Strach, lęk i niepewność o nasze jutro. Dzisiaj naszą bronią z wirusem są mydło, gorąca woda i żel antybakteryjny. Ale jak to wyglądało w dawnych czasach? Jak ludzie radzili sobie z objawami choroby lub jak zapobiegali epidemii, aby nie dotarła do ich wsi? Aby Wam o tym opowiedzieć, wybieramy się dzisiaj do miejscowości Gorajec, Stara Wieś, która jest położona w samym środku Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a dojedziecie tam drogą krajową nr 74. O tym, jak ludzie bardzo bali się zarazy, opowiada miejscowa legenda, według której późną nocą pod okoliczne domostwa podjeżdżała czarna bryczka, a siedzący w niej mężczyźni pytali mieszkających wewnątrz ludzi: co robicie? Jeżeli padała odpowiedź śpimy, wtedy nikt nie dożywał do rana. Natomiast jeżeli odpowiadali chwalimy Boga, mogli spać spokojnie. Ludzie chorowali, umierali, a we wsi panował strach. Ludzie mieli różne sposoby zapobiegania zarazie. W tamtych czasach popularne było spuszczenie krwi, pijawki, lewatywa, a przede wszystkim bezwzględny zakaz kąpieli. Warto też było mieć przy sobie sproszkowany róg jednorożca, serce żaby, skórę węża lub być natartym sadłem borsuka. W Europie stosowano nawet bardziej drastyczne metody. W twierdzy Tower i w opactwie Westminster w najstarszych ścianach budowli znaleziono szczątki zamurowanych tam kotów. Wierzono, że zamurowanie kota wewnątrz ścian budynku będzie chroniło domostwo przed złem, a także przed myszami i szczurami. We wsi na kurhanie stoi biała figura w kształcie latarni, upamiętniająca poległych pod Wiedniem mieszkańców wsi. Wierzono, że w miejscu, w którym pochowani są zmarli, musi palić się wieczny ogień, który odpędza zło. W figurze znajdowała się specjalna wnęka przeznaczona na świecę, która paliła się tam przez cały czas. Tego typu latarnie stawiane były w miejscach, w których szalała zaraza, aby ostrzec podróżnych przed zbliżaniem się do nich. W tym miejscu zamurowano żywcem młodą dziewczynę, mieszkankę wsi. Dziewczyna zgodziła się poświęcić własne życie, aby powstrzymać rozprzestrzeniającą się zarazę. Inni mówią, że dziewczyna zrobiła to z powodu niespełnionej miłości. Nieszczęśliwie zakochana dziewczyna kazała się tu zamurować po to, aby jej ukochany przybył i ją uwolnił. Jej wybranek nigdy nie przybył, a dziewczyna zmarła w tej wieży w smutku i cierpieniu. Miejsce to co kilkadziesiąt lat nawiedzały zarazy i kiedy do wsi zbliżała się kolejna, mieszkańcy postanowili zrobić wszystko, aby temu zapobiec. W tamtych czasach wierzono, że zaraza rozprzestrzenia się drogą i kiedy mieszkańcy Gorajca dowiedzieli się, że zaczynają chorować ludzie z pobliskich miejscowości, postanowili zbudować drogę, aby nie dopuścić morowego powietrza do ich miejscowości. Dziś ta droga nazywana jest drogą morową. Jeżeli myślicie, że zbudowanie drogi było prostym zadaniem, nic bardziej mylnego. Należało spełnić odpowiednie warunki. Wieś poprosiła o pomoc mędrca, który doradził im, aby dwóch braci bliźniaków za pomocą dwóch bliźniaczych wołów zaorało pas ziemi otaczający wieś. Droga została utworzona z białego kamienia. Do tej pory możecie znaleźć tutaj jej części. Miejscowi powiadają, że w niektórych miejscach była tak głęboka, że zasłaniała konia z zaprzęgiem. Aby ochronić ludność przed zarazą, na 4 krańcach wsi stawiano krzyże. Pokazywały one pobożność miejscowych ludzi i chroniły ich przed złem. Krzyż chroniący przed aktualnie panującą epidemią stanął w miejscowości Zaburze. Krzyż stanął na wzgórzu Wielki Piątek i został tutaj postawiony z inicjatywy miejscowych parafian. Ma ponad 8 metrów wysokości i widnieje na nim napis: od moru, głodu, ognia i wojny, wybaw i zachowaj nas Panie. Nazwa takiego trójramiennego krzyża pochodzi od hiszpańskiego miasta Caravaca, w którym właśnie taki krzyż stanął, aby powstrzymać morowe powietrze, które zbliżało się do miasta. W dawnych czasach karawaki ludzie nosili na piersi, a także wkładano je dzieciom do kołysek. Niestety biedniejszym musiała wystarczyć ich wersja papierowa. Krzyże takie stawiane były w sytuacjach, kiedy ludzkie siły zawodziły, wobec choroby, nieszczęścia lub właśnie zarazy. Gorajec to nie tylko ciekawe historie i dawne legendy. To przede wszystkim piękne krajobrazy, gościnni ludzie i spokój, którego w obecnych czasach wszyscy tak bardzo potrzebujemy. Przyjeżdżajcie do Gorajca, przyjeżdżajcie w te okolice, nacieszcie wzrok pięknymi krajobrazami. Na pewno wrócicie stąd tak samo zachwyceni jak my.
Jeśli znacie inne ciekawe miejsca, które powinniśmy odwiedzić i o nich opowiedzieć, dajcie nam znać. Do zobaczenia w kolejnym niezwykłym miejscu.